Czy jeśli widzisz takie słowa jak źdźbło, mężczyzna, chrabąszcz, żółć, szczęśliwy, to nagle jakoś przestajesz mieć ochotę na naukę języka polskiego? Albo kiedy widzisz takie nazwy miast polskich jak Łódź, Bydgoszcz czy miasteczko Brzysko-Żystewko, to jakoś nagle przestajesz mieć ochotę mieć coś wspólnego z tym językiem? Jeśli na te dwa pytania, albo chociaż na jedno z nich odpowiedziałeś twierdząco, to ten filmik jest właśnie dla Ciebie. Dzisiaj porozmawiamy o wymowie polskiej. Spróbuję dać Wam kilka rad, jak radzić sobie z trudnymi polskimi słowami, z takimi, które wydają się nam nie do wymówienia. Bo faktycznie polska wymowa może czasami nas dołować. Pocieszę Was, że jest to nie tylko Wasz problem, nas Polaków też ona czasem dołuje, a nazwę miasteczka Brzysko-Żystewko musiałam przeczytać kilkanaście razy, żeby dobrze ją wypowiedzieć. Ja jestem Ania, to jest Płynnie po polsku, a dzisiaj rozmawiamy oczywiście po polsku o polskiej wymowie. Najpierw porozmawiamy o takich słowach, które zaczynają się na spółgłoski, na zwykle dużą ilość spółgłosek. Zwykle jest to PRZ, KRZ albo TRZ. Może się to wydawać trudne do wymówienia, ponieważ jak przeczytać P, R i Z, które stoi obok siebie? Nawet jeśli wiemy, że R i Z czyta się jako ży, to jak powiedzieć przy? Na przykład w słowie, powiem to już dobrze, przyjaciółka. Albo trzcina, TRZ, albo krzesło, KRZ. Mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się to trudne, to wcale nie musi takie być. Litery takie jak P, K czy T to głoski bezdźwięczne. Wpływają one na dźwięk kolejnej głoski, czyli głoski ży. A ponieważ są to głoski bezdźwięczne, to wpływają na to, że głoska ży także staje się bezdźwięczna i czytamy ją tak jak szy. Dlatego nie mówimy krzesło, albo drzycina, albo przyjaciółka. Mówimy przyjaciółka, trzcina i krzesło. Tak jakby było tam szy. Polskie dzieci muszą pisać dyktanda właśnie z takimi słowami, ponieważ słyszą tam szy. I dla nas jest to ważne, musimy się tego sami nauczyć, że tam jest RZ, że piszemy RZ, a nie szy. Podobnie dzieje się z głoską w, kiedy jest ona w jakimś słowie po bezdźwięcznej głosce. Na przykład w słowie takim jak kwiat albo twarz. Nie mówimy twarz albo kwiat. Mówimy kwiat, tak jakby wy to było fy, kw, kwiat. Nie kwy, tylko kwiat. I twarz. A mówiąc już o twarzy, to może słyszycie, że nie mówię nawet nie umiem tego wymówić. Twarzy. Mówię twarz, czyli ta ostatnia głoska, to jest ży, zamienia się w głoskę szy. Zamienia się w głoskę bezdźwięczną. Bardzo często, kiedy polskie słowo kończy się na głoskę dźwięczną, to zamieniamy ją na głoskę bezdźwięczną, żeby łatwiej nam ją było wymówić, żeby łatwiej nam było wymówić to słowo. Nie powiem więc wykład, powiem wykład. Nie powiem wąwóz, powiem wąwóz. Nie powiem następstw, powiem następstw. Tutaj akurat bezdźwięczna głoska ty wpływa też na głoskę wy, dlatego mamy tw, następstw. Kiedy pytam skąd jesteś, nie powiem skąd jesteś, powiem skąd jesteś. Tak jakby dy w słowie skąd było literką ty. Oczywiście piszemy dy, ale słyszymy to jak
ty. Skąd? Skąd jesteś? Skąd jesteś? A nie skąd jesteś. To brzmiałoby bardzo nienaturalnie i bardzo byłoby trudne do wymówienia. Nawet dla nas. Podobnie jest na przykład ze słowem mężczyzna. Nie mówimy mężyczyzna. Mimo że jest to głoska ży, czyli głoska powinna być dźwięczna, ży, to czy, które jest po nim, wpływa na to ży tak, że słyszymy to jak szy. Mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna. Tak naprawdę nie mówimy też mężczyzna, tylko mężczyzna. To też nam znika. No właśnie, słyszeliście jak powiedziałam też? Powiedziałam to tak, jakby też pisało się przez szy, a nie ży. Piszemy też, ży, a słyszymy szy, też. Ostatnia bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o wymowę, bardzo ważna rada, to rada dotycząca głosek nosowych. Głoski nosowe to te głoski, które mówimy przez nos, czyli i on po polsku. W polskim mówi się, że tych głosek nosowych już tak naprawdę nie ma, bo bardzo często, coraz częściej nie wypowiadamy już ich w sposób nosowy. Szczególnie w Warszawie bardzo często zamienia nam się w a on zamienia nam się w albo on. Nie mówię mam na imię, mówię mam na imię. Tak jakby tam było Nie mówię lubię kawę, mówię lubię kawę. To też dla nas byłoby bardzo trudne do wymówienia. I brzmi bardzo nienaturalnie, dlatego mówimy lubię kawę. Piję kawę, piję herbatę. Tak samo dzieje się z głoską on. Nie powiem na przykład moją przyjaciółką, powiem moją przyjaciółką. Tak jakby było tam Nie powiem idę do kina z moją przyjaciółką. Naturalnie powiem idę do kina z moją przyjaciółką. Tak jakby nie było tam tych głosek nosowych. I bardzo często, szczególnie kiedy to albo on jest na końcu wyrazu, tak właśnie się dzieje. No właśnie. Słyszeliście jak powiedziałam się? Nie powiedziałam się, powiedziałam się. I tak właśnie zwykle te głoski mówimy. Wróćmy do pytania skąd jesteś. Nie mówię skąd jesteś. Mówię skąd jesteś. Tak jakby on to było on. Skąd jesteś? To, że jestem z Warszawy też może mieć bardzo duży wpływ na to, jak mówię i jak Wam mówię, że się mówi. Każdy region Polski ma swoją własną, troszkę inną wymowę i faktycznie słychać na przykład te różnice między Krakowem a Warszawą. Kiedy w Krakowie raczej udźwięcznia się głoski, to w Warszawie raczej dążymy do ich ubezdźwięczniania. To znaczy chcemy, żeby brzmiało to miękko. W Krakowie raczej brzmi to twardo. Więc jeśli jest jakieś słowo, które powiedziałam inaczej niż mówi ktoś, kogo znacie, to możliwe, że właśnie dlatego, że jest z innego miasta, z innego regionu Polski. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że tych kilka porad, które Wam dałam w tym filmiku, pozwolą Wam na lepszą wymowę, na łatwiejszą wymowę. Jeśli są jakieś słowa, których nie wiecie jak wymówić albo macie z nimi problem, to dajcie mi znać, chętnie Wam pomogę. A ja oczywiście dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!